Ja wiem, że niby super to wygląda na zdjęciach, dzika plaża, można się pochwalić znajomym, natura, wszystko jest super. Ale czy zdajecie sobie sprawę, że mieszkanie na małej wyspie na Filipinach ma więcej problemów niż przyjemności? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Rafał Barana, to jest Życie na Filipinach. Zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, kliknijcie przycisk subskrybuj i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję bardzo, no i zaczynamy odcinek. Przez ponad 4 lata mieszkałem na małej wyspie na Filipinach, gdzie linia brzegowa to około 60-70 km. Wyspę można było objechać na skuterze w około 40 minut. Wszystko by się wydawało idealne. Wyspa była idealna pod względem nurkowania, plaży, dzikiej natury. Wszystko dosłownie idealne. Oczywiście z czasem stała się coraz bardziej turystyczna, no ale to już inna kwestia. Dodatkowo, na początek, tak jakby każdy by pomyślał, to jest idealne miejsce, gdzie można zamieszkać. Ale czy tak jest naprawdę? Tak niestety nie jest. Oczywiście, słuchajcie, to są moje odczucia, możecie się z nimi zgodzić albo nie. Właśnie Wam je wyjaśnię, krok po kroku. Pierwsza kwestia i chyba w sumie najważniejsza, opieka medyczna. Opieka medyczna na małej wyspie, słuchajcie, w zasadzie nie istnieje. Oczywiście są, można to nazwać szpitale takie. Każda miejscowość ma swój taki mały szpital. Ja bym to bardziej nazwał placówką, gdzie po prostu jeżeli coś się stanie, trzeba tam przyjść, bo może akurat będzie lekarz, może akurat będzie pielęgniarka, może akurat będzie jakaś osoba, która ma troszeczkę więcej wiedzy niż ty na temat tego, co się stało. To, słuchajcie, tak nie działa. Każdy większy uraz i tak musicie się dostać na większą wyspę, gdzie są normalne szpitale, normalni specjaliści, którzy dopiero Wam mogą pomóc. To się robi bardzo problematyczne wtedy, kiedy jeżeli na przykład jest zła pogoda i łódki nie pływają, ewentualnie jest po godzinie 18, kiedy łódki też nie pływają, a Wy macie naprawdę jakieś emergency, coś się stało przykrego i musicie się dostać do specjalisty. Co wtedy zrobicie? Kolejna sprawa, słuchajcie, to ceny produktów. Ceny produktów na małych wyspach są dużo droższe niż na większej wyspie, w większym mieście. Dlaczego? Ponieważ na Filipinach nie ma czegoś takiego jak specjalne sklepy, gdzie restauracje czy normalne sklepy, które później to sprzedają, kupują produkty. Mała wyspa, z której ludzie przyjeżdżają do dużego miasta, żeby kupić produkty, kupują te same produkty w tych samych sklepach, gdzie ja mogę kupić w dużym mieście. To już jest bez znaczenia, czy kupuję 50 sztuk, czy jedną sztukę, tyle samo zapłacę za to samo. Nie ma żadnych promocji przy większej ilości kupowanych produktów. Dlatego ta cena musi być oczywiście wyższa na małej wyspie. Kolejna kwestia, jeżeli jesteśmy przy produktach, to w zasadzie nawet nie ich ceny, a ich po prostu brak. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, trzeba je dowieźć na małą wyspę. Bardzo często jesteście na tej małej wyspie i myślicie sobie, kupię sobie to. No ale okazuje się, że tego w sklepach nie ma. Albo nie wiadomo kiedy będzie. Jest ogólnie dużo mniejszy wybór tych produktów, które byście kupili w większym mieście. To jest, na początku to jest ok, spoko, zastąpię to czymś innym. Ale po pewnym czasie robi się to naprawdę problematyczne. Edukacja. Tak samo jak i w przypadku szpitali i pomocy opieki zdrowotnej, edukacja na małej wyspie nie istnieje. Są tam oczywiście szkoły na każdym, można powiedzieć, poziomie, no może nie jakieś uniwersytety, ale od podstawówki na pewno skończycie szkołę też średnią. Czy edukacja jest na wysokim poziomie? Nie, jest zdecydowanie na niższym poziomie niż w większym mieście. I to nie chodzi o to, że filipińska szkoła publiczna będzie się różniła od tego, co jest w dużym mieście, natomiast po prostu na tej małej wyspie nie ma wyboru tej edukacji. Jeżeli macie dziecko, tak jak na przykład ja i martwicie się o jej edukację, mojej córki, no to w tym momencie mieszkanie na dużej wyspie, gdzie są prywatne szkoły, gdzie musimy zapłacić za to pieniądze, ale wiemy, że ta edukacja zostanie jakaś dostarczona dla niej, no jest dużo mniejszy problem. Ciągłe problemy z dostawą prądu. Tak, słuchajcie, to może się wydawać śmieszne, żyjemy na Filipinach, gdzie naprawdę normalne rzeczy są problematyczne i dostawa prądu też jest problematyczna. Przykładowo na wyspie Siquijor, która jest właśnie tą małą wyspą, o której mówię, słuchajcie, tam elektrownia jest dieslowa. Pomimo tego, że jest elektrownia dieslowa, czasami powiedzmy tego produktu brakuje. Jeżeli go brakuje, no to oczywiście nie ma prądu. Ale oczywiście okej, pomijmy to. Te dostawy powinny być, ten prąd powinien być cały czas. Są problemy z całą infrastrukturą na tej wyspie. Brownouty, czyli braki z dostępem prądu, są dosłownie na porządku dziennym. Tam już są żarty, chodzą, że dzień bez brownoutu to dzień stracony. Naprawdę, no nie wyobrażam sobie tego, jeżeli bym pracował online cały czas i miałbym codziennie jakąś na godzinę, dwie brak dostępu prądu.
Tego się po prostu nie da wytrzymać. Ale jeżeli brak dostępu prądu, tak samo i brak dostępu wody. To też się zdarza notorycznie. Ta ciśnienie wody w ogóle jest takie słabe, ponieważ poziom wody słodkiej zszedł do takiego poziomu już na tej wyspie, że są problemy, żeby tą wodę dostarczyć. Naprawdę. Ludzie mają problemy, że na przykład przez tydzień nie mają wody, przez 2 tygodnie nie mają wody. Muszą specjalnie zamawiać ją gdzieś w baniakach albo jakąś dostawą. Muszą mieć swoje baniaki poustawiane, żeby kolekcjonować tą wodę. To jest naprawdę problem. Ja wiem, że na początku przez dzień, 2 możecie tak po prostu sobie funkcjonować, ale jeżeli tam mieszkacie na stałe i ten problem się powtarza z tygodnia na tydzień, czy nie będzie was to denerwowało? No i słuchajcie, oczywiście problem z internetem. Akurat nie mówię tutaj o wyspie Siquijor, ponieważ tam już jest światłowód pociągnięty, więc to zdecydowanie dużo lepiej działa. Natomiast jest bardzo dużo innych małych wysp, które wyglądają pięknie, natomiast mają problemy z internetem. I to normalne jest na Filipinach. Myślicie, że może usługi będą tanie na takiej małej wyspie? No nie, będą zdecydowanie droższe, albo ich czasami nawet nie będzie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest jedna firma, w zasadzie nie ma konkurencji dla siebie, więc może sobie ceny windować. Jeżeli nie ma tej firmy, to znaczy, że musicie taką firmę specjalną zamówić z innej wyspy większej. Czyli dochodzi do tego transport, wyżywienie, nocleg nawet dla tych pracowników. No jeżeli oczywiście firma to robi we własnym zakresie, to tą cenę wam tak samo podniesie do góry, żeby zniwelować tą różnicę, tak? Więc nie da się na pewno taniej czegoś zrobić na małej wyspie niż w dużym mieście. Dostawy różnych produktów, które zamawiacie online. I to też może być dla was śmieszne, ale na przykład jeżeli wyspa Siquijor jest oddalona stąd o pewnie 8 km, płynie się tam 40 minut łódką. Promy pływają co godzinę, co 2, codziennie i wydawałoby się wam, że przecież dostarczenie tego na kolejną wyspę, następną, to będzie maksymalnie 1 dzień więcej. Nie, słuchajcie, czasami nawet to był 1 miesiąc później. Paczka dostarczana była do Dumaguete, a później osoba na Siquijorze czekała jeszcze miesiąc, żeby ją tam dostarczyli. Dlaczego? No bo oczywiście poczta tutaj działa inaczej niż w Europie, dlatego jest taki problem, że na przykład w tym momencie oni dostarczają to do Dumaguete, czekają, aż zapełni im się cały kontener albo cały samochód i dopiero wtedy wysyłają to na kolejną wyspę, czyli przykładowo Siquijor. Ludzie naprawdę, słuchajcie, czekają miesiącami dłużej, żeby dostać tylko i wyłącznie swoją paczkę. W przypadku zamówień online, takich tutaj powiedzmy lokalnych, działa to troszeczkę szybciej, no ale oczywiście na pewno zdecydowanie to będzie wolniej niż dostarczenie tego do dużego miasta. I przechodzimy, słuchajcie, do najważniejszego w sumie chyba tematu z tych wszystkich, o których mówiłem, czyli klęski żywiołowe. Na małej wyspie, jeżeli przyjdzie jakaś klęska żywiołowa, przykładowo tajfun, wyspa jest odcięta od świata na naprawdę kilka dobrych dni. Dlaczego? Ponieważ wszystkie promy nie funkcjonują, są za duże fale, jest po prostu zbyt zła pogoda, żeby dostać się z wyspy na wyspę. Wtedy zostajecie praktycznie sami. Jeżeli coś wtedy się stanie przykrego, odpukać, co zrobicie? Jak się dostaniecie do lekarza? Jak się dostaniecie wasze produkty, inne rzeczy? Wtedy zaczyna się robić problem. Ja dlatego po części przeprowadziłem się właśnie do dużego miasta, ponieważ bałem się o to, jeżeli będę miał rodzinę, co się stanie w takiej sytuacji. Słuchajcie, takie miejsca jak małe wyspy na Filipinach są naprawdę idealne pod względem wakacyjnym, dłuższego pobytu, powiedzmy do miesiąca czasu, bo wtedy nie czujecie jeszcze tych takich problemów, gdzie jakbyście tam mieszkali przez parę lat. Z czasem oczywiście te problemy narastają, ta frustracja z tym związana, bo jedziecie do dużego miasta i nagle wszystko jest, a na małej wyspie tego po prostu brakuje. Ja oczywiście mam nadzieję, że nie zepsułem wam obrazu takich małych wysp, ponieważ tak jak mówię, one są idealne, one są przepiękne, ale to są turystyczne miejsca. Jeżeli ja miałbym w tym momencie wrócić na małą wyspę, raczej bym tego nie zrobił. Po prostu zbyt bardzo zależy mi na rodzinie, na tym, co oni tutaj robią i na tych możliwościach, jakie mamy w dużym mieście w porównaniu do małej wyspy. I oczywiście można zaobserwować taką właśnie tendencję, że te osoby, obcokrajowcy, którzy mieszkali na przykład na Siquijorze przez bardzo długi okres czasu, coraz częściej przeprowadzają się właśnie na wyspę Negros. Dlaczego na wyspę Negros albo inną większą wyspę? Ponieważ mogą mieć to wszystko. Czyli tak naprawdę te ładne widoczki, góry, plaże, może nie aż takie cudowne jak na małej wyspie, ale po prostu wiedzą, z czym to się wiąże. Jeżeli mieszkacie na dużo większej wyspie, no macie dostęp do tych wszystkich rzeczy, a pomimo tego możecie sobie pojechać w drugim kierunku i iść na plażę, w góry, cokolwiek zrobić. Tak samo jak i na małej wyspie.
I nie mówię tutaj, słuchajcie, o tym, że musicie mieszkać w dużym mieście na Filipinach, bo tak oczywiście nie jest. Samo Dumaguete jest dużo większe, oczywiście, jest dużym miastem, tak to można powiedzieć, filipińskim. Natomiast większość obcokrajowców nie mieszka w tym samym centralnie mieście. Mieszka gdzieś na obrzeżach tego miasta albo w wioskach mniejszych naokoło. Dlaczego? Bo tam jest oczywiście ciszej, nie ma tego ruchu ulicznego, nie ma trafiku, ale jeżeli potrzebują, mają dostęp do tych wszystkich produktów, do tych całej edukacji, do medycyny, do normalnych produktów, które potrzebują na dzień codzienny, bo po prostu pojadą sobie do supermarketu i to wszystko kupią. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Zostawcie komentarz albo łapkę w górę. Napiszcie mi, co o tym myślicie. Ja oczywiście dziękuję za wsparcie na Patronite, dziękuję za wirtualną kawę. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!